Cześć moi drodzy, witam Was bardzo gorąco w tej niesamowitej recenzji, ponieważ dziś po raz pierwszy na moim blacie tygrys, po raz pierwszy właśnie opracowany w skali 1:35 w Kobi. Moi drodzy, bardzo kręci mnie ten model i jestem ciekaw Waszej opinii na jego temat, tak więc nie pozostaje mi nic innego niż po prostu zaprosić Was do oglądania. Przypominam, że ten model składałem na transmisji na żywo, która odbywała się na początku stycznia 2025 roku, tak więc jeżeli chcesz częściej być świadkiem składania tego typu limitowanych zestawów, to zapraszam Cię do śledzenia transmisji na żywo na YouTube. A teraz zaczynajmy! Tiger 1 to kultowy pojazd, którego nikomu chyba nie trzeba przedstawiać. Zaprojektowany przez firmę Henschel w drugiej połowie lat 30. XX wieku. Produkcja rozpoczęto w 1942 roku, a do końca wojny powstało około 1350 egzemplarzy, ze względu na szczegółową oraz skomplikowaną produkcję. Uzbrojony był w kultową armatę KWK-36 kalibru 88 mm i dawał Niemcom ogromną przewagę, przede wszystkim psychologiczną, na polu bitwy. Tygrys ważył 57 ton i napędzany był silnikiem Maybach HL210, który również znajduje się w zestawie. Jeżeli chodzi o klocki, to nasz tygrysek posiada numer 405 i pochodzi spod Leningradu, a w zestawie znajdują się aż 3 figurki oraz 917 klocków. Skala to oczywiście 1:35. Moi drodzy, zaczynając od drobiazgów, ja otrzymałem tabliczkę z numerem 460, tak więc jak widzicie, nie spieszyłem się aż tak bardzo z zamawianiem tego zestawu, no i z racji tego, że jest to model limitowany, to tabliczka jest w delikatnie innym stylu. Dalej, wersja limitowana różni się jeszcze tym, że otrzymujemy dwa znaki. Jeden taki znak na miasto Kursk, do którego mamy 200 km, tak wygląda od tyłu, oraz znak przestrzegający nas przed minami, które najprawdopodobniej znajdują się w okolicy. Tak się ten znak prezentuje. Ja uważam, że są to naprawdę fajne dodatki, które można w naprawdę ciekawy sposób wykorzystać przy budowie makiet. Teraz przechodząc do figurek, otrzymujemy jednego żołnierza w długim płaszczu Wehrmachtu z ładownicami do MP40, którego właśnie ta figurka trzyma w dłoniach, oraz tą sukienkę, która ma przedstawiać nam przedłużenie tego płaszcza. No, nie wygląda to perfekcyjnie, ale uważam, że jest to najlepsze rozwiązanie, na jakie Kobi mogło sobie pozwolić. Nie wyszło to aż tak źle. Na lewym rękawie figurki dostrzegamy stopień szeregowca, a sama figurka na twarzy ma kominiarkę. Twarz tej figurki to jest generalnie jakieś nieporozumienie, ale warto zwrócić uwagę na to, że otrzymujemy grafitowy hełm stalowy oraz dodatkowo do tej figurki otrzymujemy jeszcze zieloną furażerkę. Drugą figurką jest dowódca czołgu. Jest to figurka, którą otrzymujemy w wersji zwykłej i mam wrażenie, że ta czapka jest nowa, ponieważ raczej wcześniej nie otrzymywaliśmy czapki z kolorem różowym jako Waffenfarbe. Wydaje mi się, że jest to całkiem nowy element, tak więc fajnie. Figurka ma białe spodnie oraz kurtkę z mapnikiem oraz ładownicą do pistoletu Luger 08. Trzecią figurką, którą otrzymujemy w tym zestawie, jest zwykły czołgista, który jak widzimy na mundur ma narzuconą również białą kurtkę. No, twarz również tutaj widać, że wygląda jakby była naprawdę solidnie przepita. No, nie podoba mi się ona, nie wyszła zbyt dobrze. Te rumieńce, które najprawdopodobniej są od zimna, również nie prezentują się według mnie najlepiej. W dłoni figurka dzierży klucz. Teraz przechodząc do naszego tygrysa z numerem 405. Jak widzicie, jest to model w dwukolorowym kamuflażu, który według mnie wyszedł dobrze. Delikatnie dominuje tutaj według mnie kolor biały. Na co warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim model jest dość kruchy i nie polecam chwytać go za przód, ponieważ bardzo łatwo wtedy odpada nam ten właśnie element. Front pojazdu prezentuje się naprawdę dobrze w tej skali i szczerze miałem trochę obaw, ale jednak muszę przyznać, że się nie zawiodłem. Co do przodu, naprawdę wyszedł dobrze. Jedynym w zasadzie takim zaskoczeniem jest to, że ten wizjer tutaj jest na tyle wypukły. Nie wiem, czy to tak powinno być. Wydaje mi się, że lepiej, gdyby ten wizjer był po prostu wmontowany w pancerz. Tutaj włazy oczywiście otwierają się, możemy do nich włożyć sobie dwie figurki. Tak więc bardzo fajnie, cieszę się, że to udało się odzorować również w tej skali. Natomiast te fartuchy boczne według mnie są troszeczkę zbyt szerokie, porównując to ze skalą 1:28. One wyglądają dokładnie tak samo jak w większej skali, przez to uważam, że są delikatnie zbyt duże. Wieża według mnie wyszła naprawdę dobrze. Ten koszyk z tyłu również prezentuje się tak jak powinien. Jedynie co to mam wrażenie, że troszeczkę zbyt duże jest jarzmo działa, jeszcze mi lufa odpadła. I tutaj jej przód tej wieży, ponieważ
No on również jest w tym samym rozmiarze co w skali 1:28 i mam wrażenie, że jest to troszeczkę zbyt duże. Przechodząc dalej, co naprawdę ciekawe, mamy możliwość otworzenia silnika, co jednak jest bardzo problematyczne w tej skali, ponieważ jak widzicie, będę musiał się troszeczkę napocić, aby to zrobić, jednak efekt naprawdę jest tego wart. Uwaga, zaglądnijmy do środka, tylko muszę jeszcze chyba wieżę zdjąć, tak mi się wydaje. O, tak się to prezentuje. Jak widzicie, możemy jeszcze dodatkowo wyjąć silnik, ponieważ generalnie on nie jest na nic przyczepiony, tam po prostu jest płaska powierzchnia. No i silnik prezentuje się naprawdę uroczo. Uważam, że wyszedł bardzo fajnie i mi się naprawdę podoba. Tak więc schowajmy go z powrotem i lecimy dalej. Warto przy okazji wspomnieć, że ten model możemy złożyć w dwóch wersjach. Ja akurat zdecydowałem się na wersję klasyczną, ale możemy jeszcze zmontować go w wersji z tą rurą. Jest to edycja, która widnieje na instrukcji, ja jednak zdecydowałem się na tą wersję pojazdu klasyczną. Włas niestety tutaj się nie otwiera, jak to ma miejsce w skali 1:28, ponieważ ten model po prostu jest zbyt mały, a z tyłu czołg prezentuje się według mnie bardzo dobrze. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że tutaj różnica między skalą 1:28 a 1:35 jest to, że tutaj nie mamy otwieranego włazu, natomiast tutaj klasycznie możemy sobie wpiąć figurkę bez w zasadzie żadnego problemu. Minusem jest tylko to, że trzeba ją włożyć bokiem. Jednak, moi drodzy, stworzenie Tygrysa w tej skali jest naprawdę nie lada wyzwaniem, tak więc uważam, że pomimo tego wyszedł on naprawdę przyzwoicie i cieszę się, że mam go w swojej kolekcji. Nie wiem, czy jest to mój ulubiony Tygrys w tej skali, ponieważ będę jeszcze składał ten sam model, tylko że w malowaniu letnim, tak więc jeszcze się przekonamy. Ja się nie zawiodłem. Jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to koła, które otrzymały tutaj specjalny nadruk przedstawiający śnieg. Jak widzicie, koła zewnętrzne są delikatnie umrusane śniegiem, natomiast gąsienice chodzą bez większych problemów, oczywiście po odpowiedniej powierzchni. Podsumowując, czy model wart jest około 300 zł? Jeżeli chodzi o klocki, to w zasadzie tak, ponieważ przelicznik w sumie jest w normie, ale to jest pytanie indywidualne, czy uważacie, że Tygrys w skali 1:35 wyszedł wystarczająco dobrze, aby w niego zainwestować, czy jednak spodziewaliście się od Kobi czegoś więcej i czy może po prostu ten model Wam się nie podoba. Ja jestem zadowolony, cieszę się, że mam ten model w swojej kolekcji, tym bardziej, że tak długo na niego czekałem. No i ja muszę przyznać, że się nie zawiodłem. Moi mili, bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego materiału i jestem naprawdę ciekaw Waszych opinii na temat tego modelu. Co o nim myślicie? Czy zamierzacie kupić go jeszcze w edycji limitowanej, czy może jednak chcecie kupić którąś z wersji standardowych? Czekam na wszystkie komentarze, jak zawsze wszystkie przeczytam i bardzo dziękuję Wam za wytrwanie do końca. Do zobaczenia, cześć i pa pa!